Czwarty kwartał w branży e-commerce układa się pod znakiem wielu przedświątecznych zakupów, które zazwyczaj rozpoczyna wszystkim nam znane wydarzenie Black Friday. O tym, na co uważać oraz jak zadbać, aby platforma e-commerce po pierwsze zachęcała, a po drugie wytrzymała wzmożony ruch zakupowy, będę rozmawiać z Radkiem Opałko, który w Media4You odpowiada za sprzedaż oraz ekspansję zagraniczną. Cześć Radek. Cześć. To co, może zacznijmy od pierwszego pytania. Co byś polecił właścicielom e-sklepów, którzy przygotowują się przed Black Friday? Na co powinni zwrócić przede wszystkim uwagę? Zawsze powtarzam, że kluczowa jest analiza danych. Od tego powinniśmy zacząć i oczywiście idealnie jest, jeśli mamy dane z zeszłorocznego Black Friday. Aczkolwiek wszystkie tego typu eventy, bo pamiętajmy, że Black Friday jest jednym z cyklu eventów, które będą teraz następować. Mamy Black Friday, potem mamy Cyber Monday, zaraz mamy święta, więc tych pików sprzedażowych w tym czwartym kwartale jest sporo i jest masa elementów, które możemy przeanalizować, żeby się dobrze przygotować. Takich kluczowych, na które powinniśmy zwrócić, to na pewno jest sprzedaż i popularność produktów w naszym sklepie, czyli analiza tego, które produkty w tych takich pikowych momentach się nam najlepiej sprzedawały, bo na nich warto budować wtedy strategię na taki event. Nawet jeśli mamy tworzyć jakieś bundle, czyli łączyć je z innymi produktami, na których nam zależy, żeby się sprzedawały, to warto, żeby te takie przedmioty typu hot były brane pod uwagę. Kolejnymi bardzo istotnymi danymi są dane o użytkownikach, czyli jaki jest rozkład tych użytkowników, jak oni, żeby móc segmentować te działania i odpowiednio dobrać. Jeżeli widzimy, że akurat produkty, które sprzedajemy, kupują młodzi ludzie, to wiemy, że wszelkie kampanie i inne działania marketingowe trzeba kierować do tych młodych ludzi, zwłaszcza w tym okresie, bo pamiętajmy, że Black Friday, Cyber Monday, czy ogólnie te okresy wzmożonej sprzedaży mogą być takimi dobrymi próbnikami, a także też testerami ogólnie na sprzedaż w naszym sklepie, ponieważ tu mamy tą sprzedaż zwiększoną. Statystyki mówią, ponad 100% potrafi być zwiększona sprzedaż albo nawet kilkaset procent w zależności od branży. Ale to może być dobry próbnik dla nas ogólny, że jeżeli w tak wzmożonym coś się sprawdziło, w tak wzmożonym okresie, to być może należy to uwzględniać też w naszej codziennej strategii marketingowej i mówiąc być może niezbyt popularną tezę, ale troszkę sobie potestować też w tym momencie, co nam najlepiej zadziała. Jeśli mówimy o działaniach marketingowych, to istotna jest też skuteczność poszczególnych kanałów marketingowych, kampanii marketingowych. To jest też dobry moment, żeby sprawdzić, który typ naszych działań przyniesie najlepszy efekt. I tak jak wspominałem, fajnie mieć dane z zeszłego roku, bo wtedy możemy sobie dokładnie przeanalizować, że na przykład poprzez tą formę uzyskaliśmy więcej, a ta forma nic nie dała, więc w tym roku możemy zainwestować w te konkretne, które tylko przynoszą efekty. Innym aspektem jest analiza porzuconych koszyków, tak? Czyli sprawdzenie, które produkty pod wpływem impulsu, tudzież tej promocji były dodawane do tego koszyka i z jakiegoś powodu nie zakupione, bo to nam pozwoli zastanowić się i przygotować na to, że coś tam jednak wpłynęło na to, że ten człowiek tego nie kupił, a więc być może musimy wprowadzić jakieś korekty, żeby tych porzuconych koszyków było mniej w tym roku, i ogólnie. Oczywista oczywistość, ale wydajność platformy, tak? To jest temat wałkowany co roku i niby wszyscy o tym wiedzą, ale co roku dużo firm, w tym też firm takich jak nasza, jest zaskakiwanych, że platforma nie dała rady. My co prawda już chyba trzeci Black Friday z rzędu mamy bez żadnego zatkania, bez żadnego problemu u klienta. Udało nam się skutecznie klientów przeprowadzić przez Black Friday. Ale niestety jest to bardzo częsty przypadek, że sklepy nie są przygotowane jednak na tak duży ruch i w momencie, gdy tych użytkowników przyjdzie więcej, zaczną składać więcej zamówień, po prostu infrastruktura nie wyrabia, więc to jest bardzo istotne, żeby odpowiednio to zaplanować, najlepiej z jakimś profesjonalistą albo z profesjonalną firmą,
obliczyć, wykonać odpowiednie testy. Na bazie statystyk możemy zobaczyć, o ile większego ruchu możemy się spodziewać i dzięki temu możemy tą infrastrukturę w takim wymiarze przetestować i się przygotować, żeby na pewno dała radę, bo wiemy, że każde kilka minut przestoju może nas kosztować kilkadziesiąt tysięcy nawet złotych, bo użytkownicy nie kupią tych produktów, które by bardzo chcieli. No właśnie, to może zatrzymajmy się przy wydajności platformy. Kiedy przychodzi do Ciebie klient z zapytaniem, czego dokładnie dotyczy taka rozmowa? Z czego klient czasem nie zdaje sobie sprawy, kiedy mówimy o wydajności e-commerce? Wszystko zależy od tego, czy klient jest świadomy, czy nie i czy już przechodził przez tego typu eventy, bo różni klienci się trafiają. Jedni przychodzą, zakładają, mają świeży sklep, założyli go miesiąc temu, wiedzą, że jest Black Friday, już zacierają ręce, mówią, będę sprzedawał 2 razy więcej, tak? I to jest klient, który jest nieświadomy i któremu trzeba uzmysłowić te wszystkie aspekty. Są też tacy klienci, którzy przychodzą i już nie jeden Black Friday przeszli, mają już gotowe jakieś scenariusze i mówią, słuchajcie, w zeszłym roku nam nie zagrało to, pomóżcie nam to zoptymalizować, zastanówmy się, jak to zrobić lepiej, nie? Więc po pierwsze, ta analiza tych danych pozwala nam to zaplanować, a po drugie też omówienie wspólne strategii, jaką mamy na ten Black Friday, tak? No bo strategia na Black Friday nie opiera się tylko na samym tym czarnym piątku, że tu chcemy jak najwięcej wypchnąć, tak? Bardzo kluczowym moim zdaniem, ale to zwłaszcza w większych sklepach, jest późniejsza praca nad tymi klientami, czyli dobra, tutaj teraz sprzedamy ileś tam produktu, bo są nawet takie strategie, że firmy w dzień Black Friday nastawiają się na stratę, czyli sprzedają produkty z niższą marżowością albo poniżej tej zakładanej marżowości, ale dzięki dobrze skonfigurowanemu marketing automation mają tak ogromną bazę klientów, na których mogą sobie potem pracować, że oni sobie to spokojnie odrabiają w kolejnych tygodniach, miesiącach pracy nad tymi klientami. Dlatego bardzo ważne jest, żeby to odpowiednio zaplanować i ustalić sobie, co my chcemy przez ten Black Friday osiągnąć. No właśnie, bo tutaj powinniśmy sobie chyba też ustalić cel, jaki niesie sobie Black Friday. Czy możemy powiedzieć, że jest to inwestycja, która jeśli zostanie dobrze przeprowadzona, to przyniesie długotrwałe korzyści sprzedażowe? Tak, to jest świadome podejście, ale niestety sporo sklepów podchodzi do tego jako na zasadzie ok, sprzedam tutaj tu i teraz, zarobiłem, super, jestem zadowolony, tak? Nie czują tego potencjału, jaki niesie ze sobą późniejsza praca nad tymi klientami. Ale do tego, tak jak mówiłem, no dobrze jest mieć, można to robić ręcznie, ale dobre narzędzie do automatyzacji marketingu i potem obsługi tych klientów pozwala nam, no może nie zabrzmi dobrze, ale wycisnąć z nich więcej, tak? Czyli związać ich z brandem, pokazać im, że nasze produkty są fajne, pokazać im, że nasz sklep jest dobry, ciekawy, wartościowy i zbudować z nimi relacje, że staną się stałymi klientami, a nawet jak nie kupili w Black Friday, bo coś ich tam odciągnęło, to zostaną z nami, bo nie wiem, odezwiemy się do nich tydzień, po 2 tygodnie, po miesiąc potem. Czyli walczymy o lojalność klienta względem marki. I tak i nie. Wiesz, zależy od produktu, nie? Są branże, gdzie ta lojalność jest istotna i klient jest nawet w stanie zapłacić dużo więcej, kupić w swoim zaufanym sklepie, bo go lubi, nie wiem, bo ma kartę klienta od 15 lat i zawsze będzie tu kupował, mimo że konkurencja ma taniej. Ale są też takie branże, gdzie te produkty są po prostu tańsze i ta cena się liczy, tak? Więc wtedy walczymy o to, żeby zaistnieć i pokazać mu, że u nas kupi to po prostu taniej, mimo że to jest ten sam produkt i dzięki tym działaniom nie trafiłby do nas, a jest. Strategia zależy od po pierwsze branży, a po drugie od typu produktu. Inaczej sprzedaje się dobra typu codziennego w stylu batoniki, tak, a inaczej dobra luksusowe jak biżuteria czy drogie zegarki, nie? No tak, też spotkałam się z taką opinią, że akurat w przypadku tych dóbr luksusowych to często markom też nie zależy, aby promować się podczas Black Friday, ponieważ czasem klient lubi czuć się dowartościowany samym faktem, że kupił coś po wyższej cenie. Tak, to jest takie poczucie ekskluzywności i tak, i wiele marek nie chce konkurować cenowo, bo nie muszą, bo mają Dokładnie. taki prestiż.
No, klient i tak kupi, żeby być w tej grupie, tak? No i tutaj nie ma takiej potrzeby. Niemniej jednak, no, to jest ten tak zwany owczy pęd, tak? Czyli jest tak, że klienci są przyzwyczajeni do tego, że tu jest ten moment, kiedy można kupić coś taniej, nawet jeśli marka nie chce grać ceną, to zawsze może iść w coś w rodzaju bundla, special offer albo limited offer, tak? Bo nic nie działa tak na klienta, jak powiedzenie mu: słuchaj, tylko dzisiaj to kupisz, bo jak jutro nie, no to już nie będziesz miał. Zwłaszcza jeśli to jest coś, co faktycznie zniknie oferty, no bo wszyscy znamy hasła tych wielkich sklepów z elektroniką: wietrzymy magazyny, wyprzedajemy wszystko. Wywietrzą te magazyny i za chwilę magazyny są znowu pełne Tak. i znowu jest sprzedaż. Jeżeli to jest faktycznie taki produkt, który pojawia się na chwilę, to też można wykorzystać taki event do tego, żeby nie ceną, a unikalnością zagrać w trakcie takiego eventu. No tak, a może teraz przejdźmy do takiego przykładu. Przychodzi do ciebie klient, który posiada sklep, który nie jest szeroko znany w branży e-commerce. Czy taki sklep, który sobie powoli prosperuje na rynku, jest w stanie, załóżmy, w 3 miesiące być przygotowanym na dużo większy ruch na stronie? Jest to trudne pytanie, bo 3 miesiące wydaje się dużym okresem czasu, tak? Ale to wszystko zależy od, po pierwsze, stopnia świadomości, ale też stopnia zaangażowania właściciela, bo to może być 3 miesiące i jeżeli właściciel przyjdzie do mnie i powie: przygotuj mi sklep na Black Friday, po czym zniknie na miesiąc, bo nie wiem, wyjechał, nie ma dla mnie czasu, jest zajęty czymś innym, no to wtedy tego czasu może być za mało, ale tak przy zaangażowaniu ze strony klienta, chęci współpracy i nastawieniu na to, że chcemy to zrobić, myślę, że 3 miesiące to jest wystarczający okres, żeby się dobrze przygotować, przeanalizować dane, opracować strategię, wybrać to, w jaki sposób byśmy chcieli wykorzystać ten event i go uruchomić. No i przy tym mamy też, tak jak wspominałeś wcześniej, dużo płatnych kampanii, które są rozsiane w internecie. Teraz to jest takie trochę pytanie retoryczne, ale czy można powiedzieć, że aspekt techniczny w postaci wydajnej platformy e-commerce jest bazą pod płatne działania marketingowe? Chciałabym poznać szerszą perspektywę sprzedawcy. To pytanie można zrozumieć na wiele sposobów. Ja to rozumiem, że pytasz mnie o to, czy... Bo wiesz, kampania online to jedno, natomiast jeżeli sklep nie jest przygotowany na tym wzmożony Właśnie ruch to na chciałem stronie, powiedzieć, że to co ta kampania może tutaj zdziałać? może bardziej zaszkodzić niż pomóc. To przede wszystkim, i to jest to, o czym mówiłem, że przede wszystkim analiza tego spodziewanego ruchu, co przy sklepie istniejącym kilka lat jest możliwe, bo możemy sobie zobaczyć, jak było rok temu na Black Friday, jakie wyniki osiągnęliśmy. No ale powiedziałbym, że to jest absolutnie kluczowe i absolutne minimum do spełnienia na Black Friday, czyli zadbanie o to, żeby platforma wytrzymała, no bo nie ma nic gorszego, jak odpalić super kampanię, ludzie nam się zejdą i nagle system stoi, tak? Albo widzimy tego nieszczęsnego kręciołka, albo co gorsza, w ogóle widzimy czarną stronę i nie jesteśmy w stanie Tak, nic to chyba zrobić. taki podstawowy red flag na No starcie. to zdecydowanie, więc to jest absolutne, no nie chcę powiedzieć minimum, ale taka podstaw, żeby sklep był przygotowany pod kątem technicznym do tego, żeby w ogóle jakiekolwiek działania rozpoczynać. Black Friday na pewno zdominował branżę fashion, ale z własnego doświadczenia, jakich klientów z jakich innych branż spotykasz na swojej drodze podczas rozmów? Tu mogę mówić jakby w dwóch wymiarach. W wymiarze zawodowym, czyli jakich klientów faktycznie dostrzegam, ale też w wymiarze prywatnym, czyli ja jako użytkownik, jakiego typu aspekty widzę. Przede wszystkim fashion już nie jest takie trendy, bo nawet na te najnowsze badania bodajże Tipeya pokazują, że w fashion akurat ta sprzedaż Black Friday wcale już tak super nie rośnie i wyniki w 2023 były troszkę gorsze wręcz niż w 2022, więc widać, że fashion to dalej są wzrosty w stosunku do codziennej sprzedaży, ale nie jest to aż tak znaczące i skokowe. Myślę, że wynika to z tego też, że te sezony, które mamy teraz w modzie, zwłaszcza te fast fashion, się tak zagęściły i są tak częste, że ludzie już są przyzwyczajeni, że praktycznie w każdym miesiącu mamy wyprzedaż, bo tu się zmienia jakaś kolekcja, więc ten fashion już dalej jest obecny, ale nie jest aż tak.
Ja osobiście na pewno widzę duży ruch w elektronice. To są wszystkie te molochy elektroniczne. Nazw nie będę wymieniał, ale no, to już nie jest Black Friday, to już jest Black Weeks. To już jest Black Month, już się spotkałem, czyli wchodzimy w listopad i już się zaczyna granie tym czarnym piątkiem, czarnym tygodniem, czarnym miesiącem. Zaskoczony byłem ostatnio, bo widziałem nawet w farmacji, w jakiejś aptece, że już zaczyna się Black Friday, więc nawet takie branże, które wydawałoby się, że nie są jakoś tam mocno marketingowe, też zaczynają tym grać. Więc ogólnie ta tradycja dość mocno się nam już zakorzeniła i praktycznie ciężko teraz znaleźć branżę, w której nie jest wykorzystywany Black Friday. Tak sobie pomyślałam, ta branża farmaceutyczna to nie wiem, czas chorować chyba, tak? Bo sezon jesienny, no to... To suplementy bardziej, wiesz, zadbaj o skórę i tak dalej, różne takie aspekty, no bo leków wiadomo nie można promować, więc tutaj tym nie można zagrać, ale już jakieś tam suplementy i tak dalej, to jak najbardziej. A jesteśmy, jakby nie patrzeć, jednym z czołowych konsumentów suplementów diety w Europie, czy nawet na świecie, więc no jest co promować. No właśnie tak jeszcze pod kątem tej dominacji podczas Black Friday, też przypominam sobie te wszystkie sytuacje w sklepach, gdzie umieszczano metki, gdzie ta pierwotna cena była zawyżana specjalnie, żeby podkreślić, jak to jest duża promocja, a prawda była nieco inna. I być może też dlatego w tym momencie ludzie odchodzą Black Friday od branży fashion. No też mamy do czynienia z bardzo dużymi obniżkami po świętach w branży modowej, więc może to jest też tego efekt. Tak, ja sam osobiście się spotkałem z taką sytuacją, gdzie gdzieś tam podobała mi się jakaś kurtka zimowa, mówię dobra, poczekam, zobaczymy co będzie na Black Friday i po prostu poszedłem do sklepu i zobaczyłem, że cena na Black Friday jest odrobinę wyższa niż ta, którą widziałem z 2 tygodnie temu, a ta przekreślona to już jest w ogóle jakaś z kosmosu, więc to jakby myślę, że to też zdecydowanie wpływa, że ludzie się przyzwyczajają, że ten Black Friday to jest też taki moment, gdzie można ludzi nabijać w butelkę i wciskać im różne rzeczy. No pojawił się ten omnibus, który nieco reguluje te sprawy, no ale niestety jeśli chodzi o dyrektywę omnibus, no to jest tak, że założenia ma dobre, tylko jak zwykle problem jest z egzekucją, bo tu z kolei sklepy często stosują jakieś kombinacje, pojawiają się po 2, po 3 ceny czasami. Klient jest trochę zagubiony, nie wie, która jest realna, która faktycznie była najniższa. Jeśli miałbym ocenić tak całościowo, to uważam, że to jest dobry kierunek, dobry trend pod warunkiem, że wszyscy będą się stosować i myślę, że te zaufanie jednak troszkę rośnie, no bo ten obowiązek pokazania ceny czasami jest nawet zaskakujący, bo sam się zetknąłem z tym, że chcę coś kupić, widzę, że wydaje mi się, że cena jest atrakcyjna, ale niżej widzę, że w ostatnich 3 dniach była jeszcze niższa, no to mi daje do myślenia, okej, no to może warto poczekać. Oczywiście nie ma gwarancji, że ona znowu będzie taka niska, ale jest to jakaś informacja i jeżeli sklep uczciwie się stosuje do tej zasady, to myślę, że jest to pewna forma budowania jednak zaufania do tych promocji i do tego, że to jest faktycznie okazja. Czyli powoli, ale dyrektywa Omnibus wyklucza cenowe oszustwo w internecie. Oj, to by było za mocno powiedziane. Uważam, że nie uda się tego zrobić w 100%. W sensie nie posunąłbym się aż tak daleko, że dzięki dyrektywie Omnibus uda nam się totalnie wyeliminować oszustwo. Bo tak jak powiedziałem, sklepy mają różne swoje techniki, żeby je obchodzić. Natomiast samo to, że trzeba już coś wymyślić, nakombinować, powoduje, że część sklepów jednak stosuje uczciwie i klienci mogą w ten sposób te zakupy dokonywać bardziej świadomie, wiedząc, że ta cena jest naprawdę obniżona, a nie jest to jakaś tam zagrywka pod event. Lubimy zakupy szybkie, od ręki, przenośnie i dosłownie. Jak często kupujesz za pomocą urządzeń mobilnych? Wiesz co, teraz powiedziałbym, że 95%, jak nie 99%. No właśnie, o co właściciele e-sklepów powinni szczególnie zadbać w mobilnej wersji platformy przed Black Friday? O wszystko, ale jakby tak się zastanowić i wylistować, no przede wszystkim o przebieg procesu od A do Z, bo my też budując serwisy w tym momencie i sklepy wychodzimy z inicjatywą Mobile First, że
przede wszystkim ma się wyświetlać na urządzeniach mobilnych, a na desktopie też ma być poprawnie. Natomiast istotne i kluczowe jest moim zdaniem, żeby cały proces od A do Z, od momentu zobaczenia, nie wiem, strony głównej sklepu czy strony produktu, do momentu przejścia przez cały checkout i ostatniego kroku zakupowego, żeby wszystko było spójne, ergonomiczne, żeby klient nie miał poczucia, że się gdzieś zagubił, bo osobiście wielokrotnie zdarzało mi się to, że jeszcze na tym etapie, gdzie te zespoły X-owe widać, że miały atencję, wszystko wygląda pięknie, tak, produkt jest ładnie pokazany, ale już wchodzę do koszyka, chcę zapłacić, już jest ten layout niedopasowany, gdzieś tam coś wystaje, gdzieś coś się nie pokazuje, coś nie do końca działa, więc od początku do końca cały proces, żeby był spójny, jasny dla użytkownika i przede wszystkim prosty, tak? Bo kupując przez urządzenie mobilne robimy to dlatego, żeby to było łatwe i przyjemne, tak? Często wiem, że to jakby nie jest dobry nawyk, ale nawet ludzie kupują jadąc samochodem, na przykład stojąc w korku, przypomina się nagle, o Jezu, miałem kupić prezent dla kogoś tam, 3 szybkie kliki mam, tak? Więc no to tutaj kluczowa jest intuicyjność i zadbanie o to, żeby było spójne. No ja chyba też jako konsument mogę powiedzieć, że najszybciej zdarza mi się porzucić ten koszyk w wersji mobilnej, niż jakbym to miała robić na laptopie. Po prostu tutaj ten standard uważam, że powinien być dużo, dużo większy. Tak, no mówię, no płatności, które są paradoksalnie, to jest dla mnie niesamowite, że paradoksalnie element, który jest taki najbardziej pewnie stresujący dla użytkownika, no bo jednak jesteś w momencie, gdzie musisz odsłonić, nie wiem, swoje konto, swoją kartę kredytową, a jest tak często zaniedbywany, że to aż woła o pomstę do nieba, że w tym momencie użytkownik nagle stwierdza, że się boi, tak? No, muszę podać dane swojej karty, ale strona, nie wiem, wygląda źle, tu się coś rozjeżdża, tu jest jakiś dziwny layout, albo w ogóle jesteśmy przenoszeni do jakiegoś innego systemu. No i to jest ten moment, kiedy użytkownik właśnie stwierdza, nie, ja się boję, nie podam tej karty, nie? I się wycofuje, nie? No właśnie, i tu się też wysuwa takie pytanie od razu, czy w ogóle warto startować w Black Friday bez płatności blikiem? Oj nie, to zdecydowanie nie, bo to też nawiążę też do tego raportu TPA, że w Polsce akurat, no to Blik, nie pamiętam dokładnych danych, ale chyba 83% w zeszłym roku miał, więc no to jest zdecydowany must have, jeśli chodzi o Polskę. Oczywiście za granicą Blik nie jest aż tak znany, więc tam w zależności od kraju, od regionu, no to wiadomo, że te płatności muszą być elektroniczne, no bo teraz ludzie już są przyzwyczajeni. No, nie wiem, czy nawet 1% ludzi zbierzemy, którzy płacą tradycyjnym przelewem, tak? No owszem, są te metody, znaczy kup teraz, zapłać później. Te płatności odroczone. 30 dni i tak dalej. Natomiast w Polsce no Blik jest absolutnym must have'em. No tak, w Polsce tak. Tutaj też możemy zrobić taki przerywnik i powiedzieć, że Radek rozmawia ze specjalistami z rynków zagranicznych i tam między innymi również poruszane jest to, jakie płatności są must have'em. I to właśnie bardzo fajnie pokazuje, że to nie jest tak, że jest jeden wspólny wzór, tak? Że musisz mieć tylko to i koniec, i to jest twoja gwarancja sukcesu. Nie, bardzo ważna jest analiza i tutaj też bardzo ważna uwaga dla właścicieli sklepów, którzy planują ekspansję, że tu jest kluczowe, żeby przeanalizować to, co w danym kraju preferują użytkownicy, bo w jednym będą to karty dalej płatnicze i posiadanie ich jest po prostu kluczowe. Czy płatność przy odbiorze, co u nas może się wydawać abstrakcją? Tak, płatność przy odbiorze, tak. W Polsce już myślę, że coraz mniej, a no tak jak pokazał nam ostatni podcast na temat Czechów i Słowaków, tam w dalszym ciągu jest to dominująca forma, tak? Bo klient lubi sobie wziąć paczkę do ręki, zobaczyć, że ją faktycznie dostał i dopiero zapłacić. Ale no wracając do naszego rodzimego rynku, no Blik jest absolutnym takim must have'em, nie? Dokładnie. Radek, co sobie planujesz kupić na Black Friday? Czy w ogóle jesteś fanem tego wydarzenia jako konsument? Śledzę, analizuję. W tym roku mam akurat zadanie od znajomego. Poprosił mnie, żebym mu znalazł laptopa i akurat się trochę na tym znam, bo prywatnie gdzieś tam taka moja pasja jest budowanie komputerów i konfigurowanie, więc takie zadanie powiedzmy od
zewnętrznej. Sam zasugerowałem, że nie kupuj, poczekaj chwilę, być może coś ciekawego będzie na Black Friday. Natomiast ja prywatnie rzadko kupuję, to muszę przyznać, bo właśnie niestety, ale wielokrotnie te oczekiwanie na ten Black Friday spowodowało zawód i jak miałem już konkretny produkt, konkretnej marki wybrany i tylko czekałem, czy jego cena będzie obniżona, często zdarzało mi się, że tak nie było. Natomiast no to, co zawsze jest, ale nie tylko na Black Friday, ale też na promocjach, no to w tym roku na pewno będę polował na czytnik Kindle. No dobrze, no to udanych zakupów w takim razie, udanych zakupów Ci życzę. I dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę, za to, że podzieliłeś się swoją wiedzą merytoryczną. A dla Was, jeśli chcecie, aby wzmożony ruch na stronie paradoksalnie nie pokrzyżował Waszych planów sprzedażowych, w takim razie odsyłamy Was do naszej zakładki oferta i tam znajdziecie naszą usługę hostingową, tak aby Wasz sklep na Black Friday był przygotowany na 100%. Dziękuję Ci, Radek, jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnym odcinku naszego podcastu. Ja również dziękuję i cieszę się, że mogliśmy sobie porozmawiać na tak ciekawy temat.